Mokradła od zawsze są z nami i od zawsze budzą duże emocje. Z jednej strony to obszar, którego się boimy, przed którym staramy się go ominąć, staramy się przed nim uciec. W wielu demonologiach różnych kultur na bagnach mieszkają diabły, jest tam przejście do innego świata, do piekła. Z drugiej strony mokradła rozpalają emocje. Wydaje się nam, że obszar, który jest taki zielony, jest taki żywy, że na pewno to żyzna ziemia, więc wystarczy spuścić wodę i można tam siać wszystko, co się chce. I tak przez długi czas ludzie uważali, zawsze próbowali te bagna opanować. Zawsze była to swego rodzaju wojna. Ludzie szli na wojnę z bagnami. Wydzierali ziemię naturze, wodzie. Nie zawsze kończyło się to dobrze. Co właściwie może historyk powiedzieć o bagnach? Czy historia bagien w ogóle jest ciekawa? Podejrzewam, że jest nudna, ale historia człowieka postrzegana z perspektywy mokradeł, z którymi żył, które go otaczały, to już jest coś znacznie ciekawszego. Najlepiej widać to na przykładzie bagien pontyjskich koło Rzymu, gdzie próbowano je osuszyć kilka razy. Najpierw próbowali tego rzymscy cesarze, później natura odebrała co jej, później próbowali tego dokonać papieże, a w końcu udało się Mussoliniemu, chociaż udało się to, raczej brzmi tutaj trochę groteskowo i trochę strasznie, bo osuszono to tak, że właściwie wygląda to ani ładnie, ani nie jest tak żyzne, jakby się wydawało. I próbowano również osuszać bagna w Polsce. W Polsce takim największym zadaniem, jakiego się Polacy kiedykolwiek podjęli, a raczej chcieli się podjąć, to było osuszenie Polesia, tego nad Prypecią. W latach 20. nawet udało się kawałek osuszyć. Założono osadę Staniewicze, nazwaną tak od nazwiska ministra rolnictwa. No i wożono tam ministrów, wożono tam posłów, gości z zagranicy. Wyglądało to wszystko ładnie do czasu, dopóki nie okazało się, że żeby ta ziemia rodziła, to tak naprawdę trzeba tam sypać tyle nawozu, ile nie zużywano w całym województwie. Czyli to była osada działająca właściwie na pokaz. Szybko okazywało się, że jeżeli nie nawozimy bagien tych osuszonych mokradeł tak intensywnie, jak wynikałoby to właśnie z tabel opracowywanych przez agrotechników, to ta ziemia właściwie przestaje rodzić. To staje się bardzo szybko jałowym ugorem. Mimo tego te mokradła długo osuszano, starano się zamieniać je albo na pola uprawne, albo na łąki. Na łąki jeszcze trochę miało to sensu, ale osuszanie i zamiana tego na pola orne już nie. Pomimo tego, że coraz więcej mówi się o pozytywnych walorach mokradeł, są one najszybciej ginącymi ekosystemami świata. W Polsce ponad 85% z nich zostało osuszonych. A jednak znalezienie odpowiedniego terenu do wykupu wcale nie było takie łatwe. Zobaczcie sami, dlaczego wilcze bagno jest tak wartościowe. Mam taki patent, jak mi Wiktor pokazał, że się ściąga w dół. Tu zostawiasz przestrzeń, żeby noga miała szansę pooddychać i dopiero tu ciach zawijasz. O! I taka oto piękna stylowa na przejście, kiedy nie jest jakoś super mokro gotowa. No, więc jesteśmy na skraju torfowiska, które jest tam i jest tu ziemia mineralna, piaszczysta, ale czarna. I ten czarny kolor pochodzi z substancji humusowych, które pochodzą z rozkładu torfu. Jeżeli taka sytuacja występuje na skraju torfowiska, to znaczy, że ono kiedyś tutaj było. Tam jest niżej, czyli oryginalnie torfowisko było 1-2 metry wyżej. I ono osiadło wskutek osuszenia. Tutaj już zniknęło, tutaj mamy gleby piaszczyste, ale zaraz dojdziemy do gleb zdegradowanych torfowisk. Generalnie po tej granicy takiej czarnej ziemi wokół torfowisk osuszonych można rozpoznać, gdzie one kiedyś sięgały.
Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, gdzie kończy się nasza działka, którą kupiliśmy z kampanii Save the Stumps. I tutaj jest prób, który przechodzi stamtąd, pod drogą tutaj jest przepust i płynie stamtąd, tak? Woda płynie w nim w tą stronę. Ona w tej chwili nie płynie, bo ten rów jest zatamowany przez tamę bobrową, kawałek stąd. Ten obszar tutaj, pomiędzy tym rowem a tym, ile tutaj, Magdo, jest? 100-200 hektarów w tą stronę. Jest lasów państwowych. To jest duże, osuszone kiedyś torfowisko zalesione i wiemy, że Lasy Państwowe po rozmowach z nadleśniczym, że oni chcą tam już, znaczy są skłonni to oddać pod restytucję, renaturyzację, żeby się zabagniło. Ale głównym elementem odwadniającym ten teren jest ten rów, który jest już na terenach rolniczych. Więc to, że my wykupiliśmy tą działkę, w obrębie której jest ten rów, pozwala nam nie tylko ustabilizować wysoki poziom wody na tej działce i na okolicznych, no bo kupiliśmy tutaj kilka działek, ale pozwala nam też rozciągnąć ten efekt na kilkaset hektarów tutaj. Czyli no jest opcja współpracy z Lasami Państwowymi. Lasy Państwowe chcą, nadleśniczy jest życzliwy, więc jest znaczy ta kampania spadła z nieba. Po prostu te pieniądze. teraz, tak, super. Ze 2 lata wcześniej Ewa znalazła ten obszar i zidentyfikowała ten rów jako główny element odwadniający to torfowisko. No a tutaj no, poza tym te okoliczne łąki, przez które szliśmy, są bardzo mocno przesuszone, więc kupując je kolejne i nawadniając ten rów, zatykając na całej długości, jesteśmy w stanie rzeczywiście sporo odwodnienia i degradacji powstrzymać. Tej wody Co my spuścić. zrobimy z tym rowem? My go zasypiemy? Ja chciałbym, żebyśmy go zasypali, bo to jest najprostsze. Znaczy, może nie najtańsze. Taniej jest pewnie zbudować zastawkę drewnianą, ale ją też można rozwalić. A trzeba zasypać Jeżeli zasypie cały się rów? Nie, wystarczy w na tym odcinku kilkudziesięciu metrów. Kilkunastu, kilkudziesięciu metrów. Albo kilka Kilka takich przetamowań, tak. Najlepiej kaskady, no bo ten rów jest jednak pochylony. Torfowisko ma swój skłon. Jeżeli woda w nim kiedyś płynęła przez tor w tą stronę, no to rowem też woda spływa w jedną stronę i ma jakiś spadek. Więc przetamowań się robi. Kiedy jest w planie? Najpierw mamy, ja tutaj łączę różne, dla pożytku, różne rodzaje mojej działalności. W lipcu będziemy mieli tutaj część kursu dla studentów o ochronie bagien i będziemy wspólnie badać, gdzie to przetamowanie najlepiej zrobić, jaki jest zasięg, jaka była historia tego torfowiska. No i później myślę, że jesienią możemy zacząć działać. Zaraz zrobimy pierwszy krok na mokradłach, które zostały zakupione z kampanii Save the Swamps i tutaj, proszę bardzo, zaczyna się teren mokradła Wilcze Bagno. Współpracę z Cumulusem rozpoczęliśmy od wykupu gruntów nad Rozbudą i to jest bardzo dobrze zachowane torfowisko. To były pierwsze grunty, które kupowałam w życiu. I teraz z perspektywy czasu, po tym jak kupowaliśmy grunty na Wilczym Bagnie, muszę przyznać, że to było bardzo proste, bardzo łatwo kupuje się grunty, które są dobrymi bagnami, bo właściwie kogo by się nie przekonało do sprzedaży gruntu, to zawsze jest dobrze, bo gdzie nie wykupimy jakiegoś fragmentu, to zawsze nas przybliża do utworzenia tego społecznego rezerwatu przyrody. I każdy fragment jest właściwie tak samo ważny, bo chcemy docelowo dojść do tego, żeby wykupić wszystkie grunty. W przypadku Wilczego Bagna to było znacznie bardziej skomplikowane, ponieważ musieliśmy przekonać grupę właścicieli, która sprzeda nam swoje działki położone obok siebie. I tak na przykład udało mi się w kilku miejscach Wilczego Bagna przekonać kilka grup właścicieli, żeby sprzedali swoje grunty. Tak mi się wydawało po wstępnych rozmowach. A potem nagle okazało się, że no dobrze, tak, nie wystarczy kilka działek obok siebie, żeby móc ponownie nawodnić osuszone torfowisko albo zatrzymać tam po prostu wodę, która z niego odpływa. Przede wszystkim musimy mieć działkę, która zawiera w sobie rów odwadniający, żeby było co zatrzymywać, a także, więc wokół tego rowu trzeba dopiero budować plan wykupów. No i z tych kilku grup właścicieli okazało się, że właściwie mamy tylko jedno miejsce, gdzie możemy zacząć działania, bo mamy tam rów. I tam mieliśmy tych 10 właścicieli, którzy mogliby nam sprzedać swoje grunty.
ale za każdym razem, kiedy przy kolejnych rozmowach ktoś z nich rezygnował, wpadł nam pomysł, żeby podpisać z tymi właścicielami umowy przedwstępne, żeby jak zaczniemy procedurę ubiegania się o te grunty, która jest dosyć skomplikowana, gdy kupuje się grunty na organizację pozarządową, na etapie już podpisywania umów przedwstępnych właściwie połowa tych właścicieli zrezygnowała. I kiedy któryś z właścicieli z tego zwartego obszaru rezygnuje, to automatycznie odcina nam ten fragment, który możemy zalać, bo nie możemy zalać działek, które nie należą do nas albo których właściciele nie zgadzają się na zalanie. Ale udało się i mamy ponad 10 hektarów gruntów. Z każdą z osób, z którą rozmawiałam o wykupach gruntów, mówiłam im, że proponujemy wszystkim taką samą stawkę i nawet jeżeli na tym etapie negocjacji któryś z sąsiadów wynegocjuje jakąś lepszą stawkę, to wtedy wszystkim podwyższymy cenę, za którą kupujemy grunt. Chodziło mi o to, żeby nikt nie czuł się oszukany, żeby właściciele gruntów mogli nam zaufać i żeby nie czuli, że zostaną jakoś wykorzystani, jeżeli jako pierwsi sprzedadzą swoje grunty. Potrzebuję pomocy. Jacka na przykład. Zobacz, tutaj torf jest zagęszczony. Powoli, tak spokojnie, żeby pionowo wchodziło. Zobaczcie, nad rozpudą wkładaliśmy go jak masło. To też jest torf, ale jest tak zagęszczony, bo woda odeszła, on się rozłożył. Wygląda tak. Zobaczcie, tutaj nie ma żadnej struktury, nie można rozpoznać szczątków roślin, to jest mórz. Jeżeli on się rozwala na takie gruzełki, to jest mórz. I zobaczcie, z tego torfu się już nie da wycisnąć wody. Jak się coś da wycisnąć, to się wyciska błoto między palcami. Czyli to jest najwyższy stopień rozkładu torfu w skali Van Posta. Mamy taką skalę 10-stopniową, właśnie opartą na tym teście. To jest Van Post 9/10 właściwie. A jak woda wycieka, to... No, jak woda wycieka, to w zależności od koloru tej wody i przejrzystości jest od 1 do 4 chyba. Znajdujące się w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego Wilcze Bagno pokazuje, jak wiele jeszcze możemy zrobić. Teraz czas na kolejne działania. Cumulus jest firmą, która zajmuje się produkcją sprzętu outdoorowego, śpiworów puchowych, odzieży puchowej. Więc siłą rzeczy nasz biznes jest mocno związany z naturą, z przyrodą. A także będąc producentem jest naturalne, że korzystamy z zasobów planety. Zdając sobie z tego sprawę, chcielibyśmy dawać coś w zamian. W tym roku chcemy zostać firmą neutralną klimatycznie i w związku z tym zaczęliśmy od obliczenia naszego śladu węglowego i sprawdzenia, jaki nasza firma ma wpływ na środowisko. Zaczęliśmy też od tego, żeby wyznaczyć sobie cele minimalizacji tego wpływu i sprawdzenia, gdzie możemy ten wpływ zmniejszyć albo może niektóre elementy w ogóle usunąć. Natomiast zawsze zostaje ta część naszej działalności, której nie jesteśmy w stanie już zminimalizować i w związku z tym zaczęliśmy przyglądać się projektom offsetów węglowych, tak żeby te emisje, których nie możemy usunąć, żeby je skompensować. No ale w związku z tym, że z tymi projektami, tym projektom towarzyszy dosyć dużo kontrowersji, dlatego też odezwaliśmy się do Was, żeby tutaj wspólnie stworzyć projekt, który będzie nie tylko wiarygodny, ale też który będzie spełniał bardzo ważną dla nas cechę dodatkowości, czyli tego, że projekt nie powstałby, gdyby nie te środki, które my przekażemy. Faktycznie byliście pierwszą firmą, która zgłosiła się do nas z taką potrzebą. Potem pojawiły się kolejne, które nie mają takiego do końca zaufania do tych projektów prowadzonych na przykład w krajach globalnego południa, gdzieś daleko, szukają też takich projektów lokalnych. Także ten nasz wspólny projekt offsetowy będzie w zasadzie pierwszy w Polsce, oparty na takich wiarygodnych, rzetelnych danych naukowych i to jest system, nad którym w tej chwili już intensywnie pracujemy zarówno z naukowcami, jak i z praktykami, również z naszymi kolegami z Niemiec, których system Murfutures wydaje nam się takim dobrym wzorem do naśladowania. W Polsce z osuszonych torfowisk szacujemy, że około 10% raportowanych krajowych emisji pochodzi. To jest bardzo dużo, więc nie ma co czekać z założonymi rękami, trzeba korzystać choćby z takich okazji jak ta, która się przydarzyła między nami, żeby zacząć działać i nawadniać, czy też po prostu powstrzymywać odwadnianie tych osuszonych torfowisk.
Na terenach, Które są super prywatnych. efektywne w tym, więc te projekty mają największy sens tak naprawdę. Tak, tak. Szacujemy, że jeżeli namoczylibyśmy czy zatrzymalibyśmy odwadnianie osuszonego torfowiska, to jesteśmy w stanie średnio z 1 hektara uzyskać redukcję emisji w wartości 10-15 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie, więc to jest naprawdę Tak. sporo. I dlatego też opieramy ten system o redukcję emisji, czyli właśnie nawadnianie tych osuszonych torfowisk, a nie sekwestrację, czyli wyłapywanie tego dwutlenku węgla poprzez takie żywe, namoczone, względnie naturalne torfowisko. Ten system po prostu jest dużo bardziej efektywny, ale też skala osuszenia torfowisk w Polsce jest tak duża, bo to 85% naszych torfowisk została osuszona na potrzeby rolnictwa i leśnictwa, więc jest duże pole do popisu, dużo terenów do nawodnienia. Już w tym roku planujemy zrównoważyć nasze emisje i jest dla nas super ważne, żeby zaangażować się w rzetelne projekty. Jednak żadne z naszych działań nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie od naszych klientów. To dla nas ogromny powód do dumy, że tak wiele osób ufa nam i wspiera nas w kierunku, który obraliśmy. Dlatego nie zatrzymujemy się w tym miejscu i liczymy na to, że z każdym kolejnym rokiem będziemy mogli robić więcej. Dziękujemy.